Urodziny ojca dyrektora. Beata Kempa walczy z donosicielstwem na Kościół. Polski dyplomata domaga się, by Polki nie mogły dokonywać aborcji w Czechach. Jarosław Kaczyński głosuje na opozycję. Zbigniew Ziobro na granicy obłędu. Co się dzieje w ogóle, kurwa? Czy ktoś może to wytłumaczyć? O tym m.in. powiemy w kolejnym programie w telegraficznym skrócie, który jest, przypominam, subiektywnym, autorskim przeglądem wydarzeń. Czwartek, 6 maja, Maciej Orłoś, zaczynamy. Zaraz, nie ma lekko. Najpierw ogłoszenia. Z góry bardzo dziękuję za suby. Z góry dzwonkuję także za dzięki. Przepraszam, z góry dzięki za dzwoneczki. Na Facebooku można zrobić co? Kto wie, ręka do góry, nikt nie wie. Na Facebooku można zaobserwować mój oficjalny profil. Zaobserwować. Drodzy patroni, jesteście wspaniali. Niebawem dostaniecie info o live'ie na Facebooku. No dobrze, teraz to już naprawdę zaczynamy. Nie, chwileczkę. Najpierw sobie coś wyjaśnijmy. Otóż, ja mam już serdecznie dosyć tych ciągłych żartów z pana prezydenta. No nie wiem, co mam powiedzieć. Tak nie może być. To jest głowa państwa, proszę państwa. Dosyć tego. Ostatnio znowu były żarty, że pan prezydent pomylił insurekcję z rezurekcją. No bardzo śmieszne. Ha. Gari! Wielkie Michalo. Kto nigdy nie pomylił rezurekcji z insurekcją, niech pierwszy rzuci nasieniem. Jest czwartek, 36 kwietnia, imieniny Briana i Jessiki. Witam was, kochani internauci, w tym pięknym dniu. Trzecim po najpiękniejszym dniu w roku. Trzecim dniu po wielkim święcie. Rocznicy najważniejszego w historii naszej umęczonej ojczyzny zdarzenia. Przed wieloma laty, 3 maja, pojawił się wreszcie promyk nadziei na pozytywną zmianę w losach Polski. 76 lat temu, 3 maja, urodził się bowiem Tadeusz Rydzyk. Ze swojej strony chciałbym złożyć mu najserdeczniejsze życzenia. Tradycyjnie zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy. Przedsiębiorczy redemptorysta z pewnością skorzystałby z okazji, jaką dla duchownych szykuje InPost. Jak pisze Rzeczpospolita, firma chce stawiać paczkomaty na terenach należących do parafii. Proboszczowie mogliby dzięki temu liczyć po pierwsze na opłatę za użytkowanie gruntu, czyli około 500 zł miesięcznie, a także na specjalne zniżki dla duchownych, którzy za pośrednictwem InPostu chcieliby nadawać przesyłki. Warto dodać, że o tereny przykościelne dla paczkomatów chce się także ubiegać Poczta Polska, a to oznacza, że o względy księży będzie się trzeba bić. Argument finansowy jest oczywiście istotny, ale by zapewnić transakcji powodzenie, zasugerowałbym jeszcze kilka dodatkowych bonusów. Paczkomat w kształcie krzyża to oczywista oczywistość, a poza tym jeszcze może darmowy pomnik Jana Pawła II, ale najważniejsze, by można było odebrać paczkę tylko po odmówieniu krótkiej modlitwy. A tak zupełnie bez związku. Przypomniała mi się taka historia biblijna. Pamiętacie może opowieść o wizycie Jezusa w świątyni, w której zastał kupców? Cóż wtedy zrobił Jezus? Rzecz jasna, pochwalił ich za przedsiębiorczość i właściwe targetowanie konsumentów. Jeśli pamiętacie tę historię inaczej, to widocznie nie korzystaliście z wersji Pisma Świętego dla księży. Nie od dziś wiadomo, że niektórych księży nie obowiązują nawet zasady wiary katolickiej, o zasadach obowiązujących w świeckim państwie nie mówiąc. Tłumy wiernych w kościołach, mimo rygorystycznych przepisów dotyczących zgromadzeń w miejscach kultu religijnego w czasie pandemii, to obraz, który w wielu parafiach nie był specjalnym zaskoczeniem. Ile osób zachorowało w związku z nieprzestrzeganiem obostrzeń przez księży, to oczywiście trudno oszacować. Dlatego pewnie oni sami, czyli księża, też sobie tym głowy nie zaprzątają. Podobnie jak Beata Kempa, która przypadki zgłaszania na policję takich ekscesów określiła w telewizji Trwam tak. COVID-19 pokazał, że wciąż mamy w Polsce system, który został nam po komunie niesamowitego, bezczelnego donosicielstwa. Niepodważalna logika niedostępna dla zwykłego człowieka, a będąca w zasięgu jedynie jednostek wybitnych, pozbawionych klapek na oczach w postaci zdolności racjonalnego myślenia,
pozwoliła Beacie Kempie wysnuć ponadto wniosek, że zawiadomienia w sprawie nielegalnych zgromadzeń w kościołach miały coś wspólnego ze strajkiem kobiet. Jakby przy okazji pandemii ktoś wpadł na pomysł, żeby walczyć z Kościołem, walczyć z chrześcijanami, walczyć z wiarą, która jest w naszym społeczeństwie. Tak pomstowała europosłanka Solidarnej Polski. Tak się składa, że z każdym rokiem władzy Zjednoczonej Prawicy od Kościoła odwraca się coraz więcej osób, więc jeśli pani Kempa chce szukać tego kogoś, kto osłabia Kościół, to może warto spojrzeć w lustro. Pani Beato. Ciekawe, że naszej błyskotliwej, konfesyjnej prawicy nie zależy na tym, by jakoś szczególnie przestrzegać polskiego prawa na terenie kościelnym, ale już na przykład na terenie Czech jak najbardziej. Jak podają media naszych południowych sąsiadów, przedstawiciel polskiej ambasady w Pradze napisał list do czeskiego ministra zdrowia. List dotyczył rozpatrywanego przez tamtejszy parlament projektu nowelizacji ustawy o aborcji. Nowelizacja ma ułatwić dostęp do przerywania ciąży osobom spoza Czech. Nasz czujny dyplomata Antoni Wręga napisał, że Polska od strony czeskiej oczekuje szacunku dla procesów demokratycznych i wartości kulturowych naszego kraju. Wyrazem braku tego szacunku miałoby być umożliwienie Polkom dokonywania aborcji poza terytorium własnego kraju, skoro tu, czyli w Polsce, to jest nielegalne. Oczywiście! Według czeskiego tygodnika Respekt zastępca ambasadora Wręga napisał, że przyjęcie propozycji czeskiego Senatu doprowadziłoby do rozkwitu turystyki aborcyjnej w Czechach i pozwoliłoby polskim obywatelom na łamanie praw ich własnego kraju. Wasza Ekscelencjo, ambasadorze Antoni Wręgo, chciałbym uprzejmie zwrócić uwagę, że w przypadku przerywania ciąży obywatel polski jest zobowiązany do przestrzegania polskiego prawa wyłącznie kiedy przebywa na terenie Polski. Na terenie Republiki Czeskiej natomiast obowiązuje prawo czeskie. Jeśli pan jednak sądzi inaczej, to proponuję zatem podpowiedzieć swojemu koledze z korpusu dyplomatycznego, ambasadorowi w Berlinie Przyłębskiemu, żeby zaapelował do kanclerz Angeli Merkel, by wprowadziła dla Polaków ograniczenia prędkości do 140 na niemieckich autostradach. Bezwzględnie brak takich ograniczeń pozwala polskim obywatelom na łamanie praw o ruchu drogowym ich własnego kraju. Antoni Wręga to doświadczony dyplomata ze stażem sięgającym początku lat 90. Zapewne nie trzeba mu więc tłumaczyć, że takimi listami naraża nasz kraj na śmieszność, ale może to celowa taktyka, skoro na arenie międzynarodowej i tak nikt nas nie lubi, to zacznijmy wszystkich rozśmieszać. To właściwie może wzbudzić jakąś nutę sympatii? To może jest jakiś pomysł. Pogadaliśmy sobie, pożartowaliśmy, teraz sprawy poważne. Sejm przyjął Krajowy Plan Odbudowy, co stanowi krok na drodze do pozyskania setek miliardów złotych na odbudowę gospodarki. To, czy faktycznie zostaną przeznaczone na poprawę sytuacji finansowej państwa, czy tylko państwa Kaczyńskich, Ziobrów, Gowinów, Macierewiczów, Kempów, Czarnków i innych, to się oczywiście dopiero okaże. Wśród partii opozycyjnych trwa spór o to, czy PiS da się w ogóle powstrzymać przed kolejną odsłoną wdrożenia polityki TKM, czyli przypomnę na wszelki wypadek, teraz my. Ponieważ cechą opozycji jest to, że jest różnorodna, to nie będziemy się zajmować tym, że wcale nie jest zjednoczona. Zajmiemy się tym, że zjednoczona nie jest prawica, chociaż nazywa się Zjednoczona Prawica. Jak to się kiedyś mówiło, nauka radziecka zna takie przypadki. Na przykład Andrzej Duda nie gra na dudach, a Prawo i Sprawiedliwość też nie ma nic wspólnego z Prawem i Sprawiedliwością. Do rzeczy. Kolejnym przykładem rozbicia tej jedności była reakcja Zbigniewa Ziobry na przemówienie Mateusza Morawieckiego podczas debaty o planie odbudowy. Choć premier został przez prawą stronę nagrodzony standing ovation, to Ziobro wtedy ani standing, ani ovation. Można powiedzieć, zero reakcji. Dezaprobata ministra sprawiedliwości była oczywiście związana ze sprzeciwem Solidarnej Polski wobec planu. Europejski Plan Marshalla zakłada bowiem, że część pieniędzy będzie pochodzić ze wspólnego zadłużenia krajów Unii. A jak wiadomo, wspólny dług to węzeł trwalszy niż małżeństwo. Tymczasem Ziobro ma już dość podpisywania cyrografów uniemożliwiających rozstanie. Cyrograf z Kaczyńskim w zupełności mu wystarczy. Fantastyczny sukces, szansy na sukces. Według TVP widownia programu z udziałem zespołu Boys i Jana Pietrzaka była rekordowa wbrew hejterom. Nawet Wiadomości zrobiły o tym materiał.
Sukces jest tak spektakularny, że nawet Antek Orłoś postanowił w programie WTS zaprezentować Państwu jeden z utworów zespołu Boys. Żartuję. Antek dostał tyle zgłoszeń od wykonawców z całej Polski, że ma już zapełniony grafik do końca roku, więc żaden zespół Boys nie ma szans. Antosiu, witam. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że się znowu widzimy i znowu mogę Państwu zaprezentować jeden z nadesłanych do mnie utworów. A ten, który dzisiaj poleci, nadesłała pani Aleksandra Listwan, która aż dziw, że jeszcze nie jest szerzej znana. Chociaż tytuł utworu jakby znany, bo brzmi Desperacito. Co to znaczy? Nie wiem, ale przed Państwem pani Aleksandra Listwan w utworze Desperacito. Trumna dumnie miasta, troska, rozkaz, chleb w łeb, młot i sierp, tęsknota i rota, pan ham zboża łanceta, wody i pleban, plemienny bonton, vendetta i zgon, Desperacito. To jakiś kurde polski reggaeton. No dobrze, znaczy niedobrze. Antek nie zaprezentował dziś, co prawda, zespołu Boys. Trudno, ale mnie z kolei coś wzięło, więc przynajmniej krótki fragment jednej z ich piosenek wam zacytuję. Wybrałem utwór Biba. Proszę o uwagę. Hej, co za noc, jesteś tylko dla niej, bujasz ją, będziesz mocno tulił aż do rana, potem cześć, a w myślach spadaj mała. A teraz łapy w górę, tidabu dibudaj, publika dziś baluje, tidabu dibudaj, bo tutaj nic nie boli, tidabu dibudaj, się w tańcu nie pierdoli, tidabu dibudaj. Wracając jeszcze do polityki, dodam, że głosowanie przeciwko rządowej większości podczas posiedzenia Sejmu ma na swoim koncie także Jarosław Kaczyński. Zagłosował za jedną z opozycyjnych poprawek do Krajowego Planu Odbudowy i to jako jedyny ze swojego klubu. Podobno przez pomyłkę, ale ja mam swoją teorię. On też ma już dość tego towarzystwa. Może nawet kiedyś obejrzy WTS. Panie Jarosławie, serdecznie zapraszamy. Najbliższy WTS, czyli program w telegraficznym skrócie, na który to program wcale nie trzeba głosować. W Sejmie czy gdziekolwiek można najwyżej dać suba i trudno się przy tym pomylić. A więc najbliższy WTS już w niedzielę. Do zobaczenia. Cześć.